Cześć, z tej strony Valencianistas z App Gallery. Wszystkim zdziwionym brakiem mojego głosu muszę wyjaśnić, że obecnie niestety jestem chory i niestety choroba tymczasowo odebrała mi mowę, a nie chcąc zostawić was samych bez informacji ze świata State of Survival, zdecydowałem się na rozwiązanie ze sztuczną inteligencją. A być może tak brzmi lepiej? Dajcie znać w komentarzu. Jak już zauważyliście, w zeszły piątek Capcom i FanPlus rozpoczęły nową współpracę, która przenosi postacie z Resident Evil do gry State of Survival. Podczas tego upiornego halloweenowego wydarzenia w State of Survival Chris Redfield i Lady Dimitrescu ścierają się ze sobą, a Leon S. Kennedy i Ada Wong przybędą później jako posiłki. Ta współpraca poszerza listę grywalnych bohaterów w State of Survival z innych marek, po włączeniu Daryla Dixona z AMC The Walking Dead i Jokera z DC. Ale do rzeczy. Dzisiaj skupimy się na jedynym nowym dostępnym obecnie herosie, czyli chodzi oczywiście o Chrisa Redfielda. Jego fragmenty możemy zdobyć m.in. w wydarzeniu Lucky Gashapon oraz później po odblokowaniu Chrisa w nowych misjach eksploracji poświęconych właśnie postaciom z Resident Evil. Samo zdobycie Chrisa Redfielda nie powinno sprawić problemu żadnemu graczowi, ponieważ żetony do gry w Lucky Gashapon można zdobyć wykonując codzienne czynności takie jak zabijanie zombie czy wydawanie biokapsli. Poza tym wydarzenie współpracy Resident Evil i State of Survival ma trwać cały listopad aż do 1 grudnia, więc każdy powinien zebrać jego odpowiednią ilość fragmentów. Mam jednak dla was ważną uwagę, mając na uwadze doświadczenia ze wcześniejszych kooperacji FanPlus z AMC The Walking Dead czy z DC. Trzeba wziąć pod uwagę, że po zakończeniu kampanii promocyjnej może nie być już możliwości zdobycia fragmentów bohaterów z Resident Evil, więc biorąc to pod uwagę, jeżeli masz taką możliwość, to skup się w tym czasie właśnie na zdobywaniu fragmentów bohaterów z Resident Evil. Później możesz po prostu nie mieć takiej możliwości, tak jak obecnie nie ma możliwości zebrania fragmentów Daryla czy Jokera. No to teraz jeszcze pytanie, czy w ogóle warto się starać ulepszać poziom rezonansu oraz specjalnej kompletacji Chrisa? Bo raz, że jest na to ograniczony czas, a dwa, że nie był jeszcze zbyt często sprawdzany w walce. Myślę, że warto, ponieważ ma dobre bonusy do ataków, zarówno solo jak i rajdów. Dodatkowo zazwyczaj limitowani bohaterowie rządzili w grze przez stosunkowo długi czas albo w ważnych wydarzeniach jak na przykład Waco w czasie drugich mistrzostw rajdu na rezerwuar czy Joker podczas trzecich mistrzostw. Uważam, że szkoda przegapić szansy na wzmocnienie swojej osady, zwiększenie możliwości obronnych oraz, no cóż, ofensywnych również. Na dzisiaj to tyle. Chciałbym poznać wasze zdanie odnośnie nowego bohatera, Chrisa Redfielda, oraz życzcie mi zdrowia, albo chociaż powrotu strun głosowych.